Port Radomsko to jest takie miejsce trochę w stylu amerykańskim, bo widzicie, że jest wszystko tutaj. Takie skupisko wszelkich różnych usług dla transportu. Poza paliwem, sklepem, restauracją jest myjnia, jest wulkanizacja i tak dalej. Nie wiem, czego spędzimy. Będę podejrzany, że wszyscy w tym samym stanie stoją. Wszyscy puszczają, tak? No i rzecz jasna, tutaj na Porcie Radomsko oczywiście można płacić kartą Eurovac. Ja nie płaciłam, znaczy w sensie ja nie tankowałam tutaj, bo... Ile ja mam znajomych wszędzie na drodze, w osobówkach, w ciężarówkach, w busach, ja wszystkich znam na drodze. Gdzie ja nie jestem, gdzie jadę, jak jedzie Wolfi, wszyscy poznają, Wolfego nawet nie poznają. No, więc jakbyście chcieli na tankowanie zjeżdżać, to tutaj właśnie możecie. Jak macie Eurovaga, to tutaj działa. Wieczór? To można zjeść. Wszystko jest. Dziękuję. To ja. To ty, no. To ja. To ja. No, więc sobie pogadałam z Romanem. Powiem wam, że Taurus to jest moje odkrycie tego roku. Patrzcie, jak szefowa zajechała na osobówki. Nie wstyd ci? Tak, szefowo. Nie wstyd? Czy ty się czujesz jak osobówka? Teraz to się czuję żywa. Swoją drogą to ciekawe... Jezu, jaki bałagan. Przywykliście już na pewno. Swoją drogą to ciekawe w ogóle, czy... 20 minut i po obiedzie. Dobrze. A za ten żurek solo, bez jajka, bo to chciałam tylko taki malutki na rozgrzanie i 2 gołąbki z sosem zapłaciłam 32 zł. To takich ciekawostek przydrożnych i nowinek. No i wracając do Taurusa, bo Taurus to jest sieć takich restauracji przydrożnych, która ma swoją masarnię, a przynajmniej w sumie nie wiem, czy nie sprawdziłam, ale może już nie mają, ale dawniej mieli. No i słuchajcie, no i Taurusa to ja znam od czasów jeszcze jak jeździłam na busach w latach powiedzmy 2010. No więc zawsze jak się jechało do Anglii, no to na Taurusie albo się ludzi zabierało, albo paczki, albo się gdzieś tam jakieś robiło zamiany. I generalnie to Taurus to był taki przystanek Taurus w Pilźnie, ewentualnie Taurus Tarnów. No więc generalnie to w tamtych czasach Taurus to była świetna restauracja, swoja masarnia zaraz obok przy tej oryginalnej restauracji w Pilźnie. Bardzo dobre mięsa, słynna golonka, pierogi, w ogóle gulasze.
Wszystko, tam było wszystko pyszne. Później był jakiś taki moment, że zrobili taki skok. Ja to tak pamiętam, to może nie być prawdziwe, ja to tak pamiętam, że nagle te Taurusy się zaczęły pojawiać przy autostradzie, ale to już lata później. I ja jakoś tak nigdy tam nie wstępowałam i któregoś razu, jak pracowałam jeszcze w TAG-u, jakoś raz tam wracałam z trasy, tak nad ranem i byłam zmordowana, bo z 30 godzin nie spałam, prosto z busa w Skodę. I tak mi się strasznie spać chciało, że ujechałam pół godziny i szłam spać i tak cały czas. I generalnie już stwierdziłam, że byłam też tak strasznie głodna i stwierdziłam, że nie będę jeść żadnego McDonalda, już mam tego dość. Zjem dobrą jajecznicę, stwierdziłam. Taurus. Zajadę na tego Taurusa przy autostradzie któregoś, już gdzieś przy A4. No i słuchajcie, jak ja tam zajechałam, nawet specjalnie coś 15 minut czekałam, bo było zamknięte, więc to nie pamiętam, od której było otwarte. 5, 6, 7, nie pamiętam. Specjalnie czekałam, bo stwierdziłam, że chcę jajecznicę domową. I tamta jajecznica to była najgorsza jajecznica na świecie. To była jajecznica gorsza niż w amerykańskim hotelu, motelu przy drodze. To po prostu była tak wstrętna jajecznica, że jak ja z Podkarpacia, ja nie jestem w stanie zostawić jedzenia, bo nie, jak mam na talerzu, to tak tamtą jajecznicę zostawiłam, bo czułam, że to jest, to nie wiem, jakiś proszek, bobki w proszku i to taki jeszcze twardy, gumowaty, więc po prostu jeszcze mi później było po tym niedobrze. Więc tak mnie odrzuciło w tamtym momencie od Taurusa, że ja już nigdy tam później nie wstąpiłam. No i właśnie w tamtym roku, jak któregoś razu Volvega ściągałam na bazę, jak się jakieś tam zlecenie zamknęło, to właśnie wstąpiłam do któregoś Taurusa. I jakie było moje zaskoczenie, że to jedzenie było naprawdę dobre. Raz, że wszystko jest w tych takich naczyniach, więc można od razu kupić i od razu mieć. Można zamówić i czekać, ale jest cały czas pełna paleta dań ciepłych, które od razu się dostaje, więc nie traci się czasu w trasie i to jest naprawdę dobre. Pomijam tam, że mają tam swoje wyroby, czy wędliny, czy jakaś tam garmażeryjne chyba też w lodówkach do kupienia. Tak, po prostu to jedzenie jest naprawdę dobre i powiem Wam, że od tamtego czasu jak mam taką opcję, no to zawsze wybieram Taurusa. Tych Taurusów trochę jest po drodze. Widzicie teraz nawet na A1 przy trasie na Gorzyczki. Według mnie to było naprawdę dobre, świeże jedzenie. Żurek był świetny, gołąbki były świetne. Było widać, że one są takie w miarę świeżo upieczone, że one nie są jakieś wczorajsze. Wiadomo, że jest już w ogóle wieczór, ale one, jak dla mnie, to było widać, że były upieczone gdzieś pod wieczór. Świeże gołąbki, takie nieodgrzewane. Więc pierogi kiedyś też jadłam, więc polecam. Bardzo polecam, żeby wspierać polskie firmy. Jak jesteście przy trasie, szukajcie Taurusa. Ja od roku się jeszcze nie nacięłam ani razu. Więc polecam z czystym sercem. I to nie jest reklama. No i będzie, proszę Państwa, tankowanie. A ja jak dawniej jestem cwana, zmienię sobie tylko kartę. Eurowag, zatankuj. Dobrze, i tu jest właśnie z automatu i teraz wybieramy Volvi. Właśnie nagram to, żebyście widzieli, co ja tu robię. Nagrywam ekran, więc widzicie, wchodzi się w karty i tutaj widzicie jest numer karty. Zaznaczam, że Volvi jest tą automatyczną, no i to już było robione i teraz tylko zrobimy tak. O, refuel, rozumiem, diesel i mamy dwójkę, pompa druga. Już sobie włączę. Nie zdążyłam otworzyć bak. Oho. Co trzeba będzie trzymać? No nic. Dalej tylko tą blokadę będę trzymać. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie zgubić telefonu przy tankowaniu.
Żyję! I dziękuję wzajemnie. Czeka na zlecenie swoje. Za 500 weszło? No dobrze. Dobrze. Może słoma ci wypada spod fendeki. Było siano wiedzione ostatnio. Taki problem jest, jak się wozi siano, to że później ono rzeczywiście długo wypada zewsząd. No i dobrze. Widzicie, teraz mi tutaj wyskoczy zaraz. Zakończono tankowanie. Dobrze. Idziemy. Boss. No i teraz dopiero cała naprzód na rozładunek do Austrii. Kto w moim chlewiku zrobi porządek? Kto mi pościeli łóżko? Kto mi w ogóle ubierze pościel? Jejku, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę sama? Jak ja taki burdel zrobiłam? No nic, będę musiała sobie poradzić. Pierwszy dzień w trasie to jest zawsze najgorszy dzień. Zawsze człowiek rozkojarzony. Ja już dobrze siebie znam i wiem, że muszę uważać 10 razy bardziej, bo coś wywinę. I zjazdowy jest taki sam, a nawet jeszcze gorszy, bo do tego człowiek jest zmęczony. Tutaj człowiek startuje wypoczęty, tylko mu się nie chce. A tam człowiekowi się nie chce. Już jest rozkojarzony, bo myśli o domu. A jeszcze jest zmęczony i to już naprawdę stwarza bardzo różne możliwości, takie jak zatankowanie AdBlue do paliwa. No. Będziemy na tubach stawać, raczej będzie przejazd. O, nie mówcie. No nie, jest jedno jedyne miejsce, no po prostu nie wierzę. Aż się wycofnę, żeby tu wjechać. Czy my tu wejdziemy? Czuję, że wejdziemy. No i wszystko. Zobaczmy, jak to wygląda. Wyjazd trochę jest z miejsca. Tu. Z tyłu i tak nikt nie będzie stawać. Ale nie, dobra. Też wystaje. Troszkę. W porównaniu do innych. Tu wystaje, ale w sumie w stosunku do tego. Zobaczcie, że już nie wystaje. No to dobrze. Jest dobrze. Pięknie. Volvi, ale nam się trafiło, bo my mamy szczęście. Był Volvi, to jest szczęśliwa ciężarówka. Volvo, mój Volvo. Taka ciekawostka w ogóle. Właśnie, transport to jest coś. Patrzcie, tutaj na przykład to jest transport zwierząt, więc jak wysyłacie swoje pieski, bo nie mogą latać albo coś, no to tak to wygląda. Ciekawe, nie? Różne pieski.
mają przerwę. Tak sobie będą, co pieski wyjdą na spacer teraz? Czy jak? Co to będą robić? Może będą kraść te psy. To ich nagramy. O, będzie piesek na spacer szedł, patrzcie. Ale ten piesek będzie szczęśliwy. O, jak się cieszy. Chyba już macha ogonem. Nie, to nie. To nie. Zobaczymy, co to będzie. Zakończy to. Dobranoc. O, patrzcie, jakie sobaczki. Patrzcie. Czyj to pies? Przyznać się. Jakby ktoś mi ukradł lustro rano, to wiecie kto. Ten albo ten. Nie ukradł, tylko złamał. Oczywiście, ale nie, no myślę, że jest wystarczająco dużo się schowa. No jutro do celu. 230. Jeden do przejechania, Mikola. Tu będą parki, takie coś. Dobrze. 4 godziny. Na 12 mamy być. No i pierwsza noc w Wolwim za mną. Dzień dobry. Pierwsza noc w ciężarówce zawsze jest taka, co tu się dzieje? Jakoś tak, pierwsze się nie mogłam zagrzać. Później się w nocy budziłam, miałam ukrop w aucie. Jak auto jedzie pierwszy raz trasę, jest takie przemrożone, to mu troszeczkę potrzeba czasu w ogóle, żeby się nagrzać, żeby było tak optymalnie. Chciałam się wykąpać, ale nie mam tu prysznica. Miałam budzik nastawiony na 6, obudziłam się o 5 w domu. O 5 to się przewracam na drugą bok. No dobra, polamy furę, nie ma na co czekać. To idziemy szybciej, może nas rozładują szybciej. Może się po drodze zjeść w takim wypadku? Zobaczymy. 18. Rozpoczynamy. Co powiecie na taką perspektywę? Na start? Może być, czy nie? Tu jest wasza kawa, tu jest wasza kierownica. Można jechać. Tak, to teraz porobili, tak, na Mikulowie. Uwaga!
Państwa, docieramy do celu. Wygląda na to, że to jest tu, ale ta brama to taka mało ciężarówkowa. Tam to z kolei jest, no nic, idziemy się meldować. No dobra, wszystko jest pozamykane, więc po prostu widzę, że teraz, że tam jest droga na wprost, nie na lewo, więc wjeżdżamy. Jak się da wjechać, to zawsze się też da wyjechać. To zazwyczaj tylko jest wtedy trochę trudniejsze. Ale widać, że to wszystko jest okej. Jezu, nie mówcie tylko, że to będzie bokiem. Ale to tak coś wygląda. Kurde. No i... Widzieliście tą linię? Ona nie może nic innego oznaczać niż tylko rozładunek bokiem. Nie chcę! Pierwszy rozładunek w roku i bokiem? Nein! Muszę się ubrać, bo zimno jest. Chyba, że tam i z powrotem. I w aucie fajnie ciepło. A na zewnątrz, jak się wychodzi, to taki wiatr. Ja bych chciał zabić, jak sztylet. Zimny, to w końcu Austria, u podnóża Alp jesteśmy. Austria, nie Australia. Do widzenia. No, chodzicie po... Ale Polska fajna jest w ogóle, nie? To wam się podoba. Wszystkie drzwi są pozamykane. Ale wieje, powiem wam, że to jest morderstwo. Dobra. Wybrany numer obecnie jest zajęty. Oj, mąż. O. Jest ktoś, jest. Hallo lady. Ale sind zu? Erst einmal bitte Ja? aus dem Büro. Ja? Ja, aber es ist geschlossen. Vorladen, vorladen. Hier Ja, laden. aber es war geschlossen. Ich habe probiert. Wirklich? Ja, Ja, Kollege dort sitzen. aber geschlossen. Problem. Okay. Danke. Andere Seite, ja? Bitte. Aber ich muss aber hier oder fahren? Nein, fahren, andere Seite. Okay, nach links und nach links, ja? Ja, links und links. Danke. Danke sehr. Danke. Widzicie. Powiedział mi, żeby trzeba było dzwonić. A ja mówię, ale dzwoniłam. Widzicie, mówi, że po prostu ktoś tam sobie siedział i oglądał. No jestem. Już nic, Mateusz, wiesz, bo się nigdzie nie mogłam dostać do tej firmy. Firma otwarta, ale wszystkie drzwi pozamykane. Ale już akurat jak dzwoniłeś, to przyjechał wózkowy. Powiedział, czemu nie tego, czemu do biura nie weszłam. Bo sobie zamykane. Mówię, a bo pracownik siedzi i pewnie wideo ogląda zamiast w słuchawkach. Zamiast robić robotę. Ale ktoś tutaj przybrał. I ja się nie śmieję, bo ja też tak potrafię. Ale nie lubię takich rzeczy. I tu jest miejsce po prawej stronie. Już wam pokażę. Przeszło i nie było aż tak strasznie dziasto, ale gdybym nie zwróciła uwagi, to się nie dziwię, że to jest krzywe. To jest całe przybrane, ale patrzcie. Gdyby zamiast tego asfaltu tu dać ten asfalt o tam, no to by było komfortowo dla kierowców. Czasami tak widać właśnie, że na magazynach to miejsce jest strasznie głupio rozplanowane. Tak sobie wyobrażam, że po prostu są firmy, które mają gotowe plany, są jakieś takie minimalne parametry, które muszą być spełnione w takich wypadkach, no i w sumie to tyle. A później kierowcy, my się męczymy i robimy uszkodzenia. Człowiek też może czasami mieć gorszy dzień. Mamy ładnie do nimi. Pani zapowiedział, że było otwierać, może akurat od tyłu. Jeszcze jest szansa, jeszcze nic nie jest stracone. Módlcie się, żeby to było od tyłu. Nie modliliście się.
te rękawiczki, jednak ten palec działa tutaj. Zrobione. Odkryłam kilka nowych małych szkód, mianowicie rozjechane deski. I to dużo rozjechanych desek. I pokrzywionych. Widzicie? Jak się opuszcza dach, to zawsze jest to dobrze robić, jak jest równomierne obciążenie i od razu nie do końca. To jest równy plac, więc powinno być dobrze, ale raz, że ja zawsze tak do połowy zamykam, wtedy dopiero idę tutaj, upewniam się, że nie ma konfliktu z drzwiami tam u góry i teraz dopiero na dół. W sumie to już mogę dać do końca, bo tam mam do połowy opuszczone. Bo jakbym tam dała od razu na fulla na dół, no to tu bym się mogło skantować. Wtedy się zaczyna naprawdę problem. A teraz tu już pójdzie bez problemu. I siadło, widzicie? Tu do końca dopinamy. Zamknięte. No i idziemy z tym dalej. Teraz można zamknąć drzwi i ogarnąć wszystko do końca. Jak sobie wkładacie tak deski jak ja na szybko do środka, to lepiej jest pierwsze włożyć deski przed zamknięciem plandeki, bo jeżeli się okaże, że słupek któryś jest trochę bardziej, wiecie, nie prosto, tylko pochylony, no to te deski tutaj nie wejdą, więc trzeba sobie zostawić jeszcze opcję na to, żeby go przesunąć. Więc ja teraz wkładam bez wiatru deski, no a później sobie zapnę plandekę. No dobrze, jak widzicie, pousuwałam to wszystkie pasy, bo mi się nie chce z nimi bawić. W tym zestawie w ogóle nie ma takiej potrzeby, bo to się wszystko ładnie zapina bez spinania. Raz, dwa. A mam ręki wokół. Oczywiście, że po podnoszeniu dachu za pierwszym razem może być ciężej, ale super. No i dobrze, jest teraz 40 km do LKW Actors. Nie ma jak się trochę to poruszać rano. Wcale się nie chce, ale miałam mieć dzisiaj trening, a nie wypalił. No właśnie nie wiedziałam jaki to jest typ firmy, bo miałam awizację na 12. Wiecie, czasami jest tak, te firmy potrafią być przeróżne. Czasami jest tak, że
Widzicie, jaki to jest problem z mikrofonem nagrywać? To jest takie łatwe. Jak się jest youtuberem siedzącym w studiu, to jest łatwe. Jak się jest youtuberem takim jak ja, to jest trudne. No, więc tak, jest 40 km stąd, więc fajnie, że się tak udało ogarnąć ładunek w okolicy. Miałam mieć dzisiaj trening, ale odwołałam, bo miałam tutaj na 12, nie wiedziałam jak pójdzie z myjnią i z tym wszystkim, z wszystkimi sprawami do załatwienia. Ach, więc odmówiłam, no i tak, proszę Państwa, także podjadę sobie tam w okolicy LKW, no i już jest weekend. Fajnie, że się udało tak szybko w miarę podjechać, w sensie, że blisko. Szkoda, że jeszcze taki dzień niewykorzystany. Wolałabym coś załadować, ale też tam obstawiam, że potrzebuję mniej więcej całego dnia, więc nie wiem, o której tam skończę. W poniedziałek, więc też nie mogę brać ładunku i po prostu później... Oj, nie podniosłam. Podnosi się i tutaj podnosimy to. Tak. No, więc też nie mogę tak brać ładunku, a nie wiadomo kiedy pojechać. Kiedy go dowieźć, więc niestety taka właśnie moja firma. Widzicie, nietypowo. Skręcę w prawo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był pierwszy odcinek z 2025 roku. Ciekawe, jaki będzie ostatni. Aby był super szczęśliwy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sissi Vip, Michał Chojnacki, Aaron Lada, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.